Spójrzcie uważnie na profil Abrahama Lincolna. Widzicie tę wypukłą kreskę na jego nosie? To nie jest przypadkowe zadrapanie z portfela, ale ślad pękniętego stalowego stempla menniczego. I choć ta moneta ma wciąż ten charakterystyczny miedziany blask, to właśnie ta mała niedoskonałość sprawia, że numizmatycy wyciągają lupy. Ale uwaga! W 1992 roku w mennicy w Denver wydarzyło się coś jeszcze. Coś tak rzadkiego, że znanych jest zaledwie kilkanaście sztuk na całym świecie. Dzisiaj sprawdzimy, czy trzymamy w ręku ekstremalnie rzadki błąd Close AM wart tysiące dolarów, czy fascynujący dowód na to, że maszyny w mennicy też miewają gorsze dni. Obiecuję jedno, po tym filmie sprawdzicie każdy cent w swoich zbiorach. Mamy przed sobą klasykę amerykańskiego portfela, słynnego Lincolna z 1992 roku z mennicy w Denver, co potwierdza litera D pod datą. Początek lat 90. to czas masowej produkcji, ale ten konkretny egzemplarz jest inny. To świadek momentu, w którym potężna matryca zaczęła pękać pod ogromnym ciśnieniem. Co ciekawe, mimo śladów obiegu, moneta zachowała sporo połysku. To rzadkie w stanie fine, bo cynkowy rdzeń zwykle szybko matowieje, ale tutaj miedziana powłoka wciąż dzielnie walczy o uwagę kolekcjonera. Technicznie to klasyk. Waga 2,5 grama i średnica 19 mm. Od 1982 roku te monety to rdzeń cynkowy pokryty cienką warstwą miedzi. Dlaczego to ważne? Bo to właśnie ta zmiana technologii sprawia, że błędy bicia stają się bardziej widoczne. Nasz cent ma orientację menniczą. Po obróceniu w pionie rewers ukazuje się nam do góry nogami. Ale to, co najciekawsze, kryje się w detalach, które zaraz weźmiemy pod mikroskop. Przyjrzyjmy się anomalii na awersie. Widzicie tę poziomą wypukłość na nosie prezydenta? To die crack, pęknięcie stempla. Nadmiar metalu wpłynął w szczelinę matrycy, tworząc unikalną bliznę. Do tego spójrzcie na napis In God We Trust oraz detale na rewersie. Są niezwykle płytkie, jakby niedobite. To błąd typu Field Die. Do stempla dostał się smar lub zanieczyszczenia, które zamortyzowały uderzenie, uniemożliwiając pełne odwzorowanie rysunku. To sprawia, że ten cent jest jedyny w swoim rodzaju. Teraz przejdźmy do świętego Graala. W 1992 roku doszło do pomyłki stulecia. Przez przypadek użyto stempli rewersu przeznaczonych na rok 1993. To tak zwany rewers przejściowy. W wariancie Close AM litery A i M w słowie America niemal się stykają. To ekstremalna rzadkość. W przypadku mennicy Denver znanych jest zaledwie kilkanaście egzemplarzy, a ich ceny potrafią sięgać kilku tysięcy dolarów. Wersja z Filadelfii jest jeszcze rzadsza i warta fortunę. Spójrzmy na naszą monetę. Tutaj litery są wyraźnie oddalone. Mamy więc standardowy White AM. Ale spokojnie. Pęknięty stempel na nosie Lincolna wciąż czyni tę sztukę wyjątkowym okazem dla łowców błędów. Historia centa z Lincolnem to najdłużej bity wizerunek w dziejach USA. Nieprzerwanie od 1909 roku. Rewers z budynkiem Lincoln Memorial, który widzicie, upamiętnia 150. rocznicę urodzin prezydenta. To fascynujące, że w miliardach identycznych monet mogą kryć się takie błędy jak ten na naszym egzemplarzu. To dowód na to, że nawet w zautomatyzowanym świecie mennictwa ludzki czynnik i zmęczenie materiału potrafią stworzyć coś unikalnego. A jak jest u Was? Przeglądacie swoje słoiki z drobniakami? Może macie gdzieś schowanego centa z 1992 roku i nigdy nie sprawdziliście odstępu między literami A i M? A może trafiliście na inne, dziwne błędy, które wyglądają jak wady fabryczne? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Każda taka historia to dla nas inspiracja do kolejnych poszukiwań. Patrząc na tego centa, widzimy coś więcej niż ułamek dolara. Widzimy historię produkcji i rzadkie anomalie, które przetrwały próbę czasu. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż.
Każda moneta to brama do przeszłości, a ten 1 cent z 1992 roku jest tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.